Dzień dobry. Dzisiejszy plan to było pojechać w jedno z naszych ulubionych miejsc w Estonii, czyli do zamku Tulse. Może coś z powietrza nagrać. No ale niestety przywitała nas dzisiaj w sumie taka pogoda. Nie zapowiada się, żeby miała się zmienić, więc na razie bardzo wolny rozruch. Zobaczymy co dalej. No, takie są uroki jeżdżenia na północ, ale na szczęście możemy się schować. Jest cudownie. Witajcie! W tym odcinku zmierzamy w kierunku Talina na wyczekiwany prom do Finlandii, a po drodze zajrzymy w miejsca nowe, czasem zaskakujące i też te już nam dobrze znane, ale chyba nasze ulubione w całej Estonii, jak zamek Tulse i pobliska miejscówka. Znajoma ścieżka. Mam wrażenie, że tu już kiedyś byliśmy. Byliśmy, tylko tym razem dosyć mokrawo. Myślę, że nasi uważni widzowie też już rozpoznają to miejsce. Jak mówiłem, jest to jedno z naszych ulubionych tutaj w Estonii, zamek Tulse. Nie będę o nim opowiadał. Jak coś, to pojawi się W link. prawym górnym rogu. Tak jest, do naszych wynurzeń na temat tego zamku. Przejeżdżając tak blisko, mimo tej niezbyt zachęcającej do wycieczek pogody, nie mogliśmy sobie odmówić zajrzenia w to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na wybrzeżu tutaj. Straszliwie dzisiaj wieje. Bardzo, więc nie udało nam się zrobić takiej sekcji, takiej sesji, nie sekcji, żadnych sekcji nie będziemy robić niczego. Sesji z góry, jakbyśmy chcieli. Chyba pozostaje nam przyjechać tu zimą, No, żeby niewykluczone. wszystkie warunki pogodowe zaliczyć. Tak jest. Kto wie, jak będziemy jechać na Nordkap, to może akurat przez Estonię jednak. Może. Nie wiem jak to zrobiliśmy, ale ostatnio Nie podeszliśmy nie tutaj. podeszliśmy tutaj. tylko Chyba tam się z nie lewej dało strony jakoś, jakby. nie wiem. Zarośnięte było, A może tak. tak, chyba takie chaszcze były. Fajnie też tak jeździć po znanych kątach, nie? Tak, chociaż jakby tak, aż tego dojazdu aż tak dobrze nie pamiętałem. Ja też tak w sumie nie, bo wtedy chyba wieczorem przyjechaliśmy. Tak, To jest ta miejscówka z serkiem topionym. Tak, no bo byliśmy prawie przy zachodzie słońca przy zamku Tulse właśnie wtedy. Tak, wtedy staliśmy Ciekawa tu. jestem, gdzieś. czy dużo... O, masakra, a to taka choinka była? Nie było choinki, tutaj staliśmy ostatnio. Rzeczywiście. Znaczy nie można tam już wjechać. Ale Ci też nie ludzie można, stali. nie można było, oni stali tutaj. Tu stali. Też był ten zakaz, tutaj stali, tak, tu. I też był taki zakaz, tutaj tam się wychodziło na plażę. Teraz wracaliśmy z zamku Tulse i tak jak Polaków rzadko spotykamy, to proszę bardzo, Jechała tutaj Integra kamper z Wrocławia, pozdrawiamy. Dzisiaj obiadek z widokiem na morze. Bardzo mała plaża dzisiaj. Wtedy była większa zdecydowanie. Tak, trochę była większa. Tutaj kolacjowaliśmy się. Ja
gadaliśmy. I narzekaliśmy, że nie mamy wina. Tak jest. A dzisiaj też wina nie mamy. Nie mam. A jednak tak się podekscytowałam, że moczysz nogi, że sama wlazłam w wodę. Tylko że w skarpetach. Musimy przyznać, że szczęście do zachodów słońca na tej miejscówce to mamy. Cały dzień było paskudnie, brzydko, a teraz pod wieczór Przestało wiać. jest Słoneczko cudownie. wyszło. Dzień dobry i smacznego tym, którzy też jedzą śniadanko. Mamy dzisiaj ostatni dzień w Estonii. Do Parku Narodowego Lachema podskoczymy na chwilkę. No i później gdzieś w okolicach Talina będziemy sobie szukali jakiegoś noclegu. Wszystko przed nami. Jutro o 12 mamy prom, a dzisiaj jeszcze zwiedzamy. Można wejść? Można. To co, chcemy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem. Te budynki, które widzieliśmy po drodze, to dwór w Sagadi. Tak, Tak zupełnie przypadkowo. zamek pierwotny wzniesiony w XV wieku, obecnie w stylu rokoko. Został przebudowany przez rodzinę von Fock. Mieściła się tutaj za czasów komunistycznych szkoła. Obecnie jest Muzeum Muzeum Przyrody i należy do lasów. RMK. No tak, do RMK. Tak, do lasów. No i też znajduje się tutaj podobno bardzo dobry hotel. Tak. Chyba jeden z najlepszych w Estonii. No my nie idziemy do hotelu, broń Boże. My mamy najlepszy hotel. Na parkingu teraz Ze stoi. sobą. No, ale jak mamy możliwość coś po drodze zobaczyć, to zawsze chętnie zajrzymy. Bilety do pałacu 5 euro i skorzystamy.
Jesteśmy w Wosu. Nie Tak. będziemy zwiedzać. Bezsensowna miejscowość. No, gdzieś tam było wspomniane w przewodniku. Jak zwykle naszym ulubionym. No, nie mamy co tak komentować tego przewodnika, bo z niego korzystamy dalej. Tak psioczymy, a korzystamy. Nie, no, myśleliśmy, że będzie trochę coś więcej, a taka rzeczywiście Nadmorska, tak. tak, w lesie, iglastym. Natomiast jest to podobno jedna z ulubionych miejscowości wypoczynkowych Estończyków. Właśnie z uwagi na ten klimat, te lasy sosnowe tutaj dookoła. No to kawał drogi musielibyśmy się cofnąć, żeby podejść od tego parkingu, który zresztą był płatny. Tutaj. Tutaj, tak, żeby coś tam ją sobie pozwiedzać. No, są domki takie. Tak, no, ładnie, no. Tak. Przyjemnie. Ale żeby płacić za parking i to, żeby to zwiedzać, to niekoniecznie. I znowu zobaczyliśmy coś ciekawego po drodze. Przemierzamy Lachemę i natknęliśmy się znowuż w Koldze na pozostałości posiadłości. I teraz właśnie tutaj czytamy na stronie Visit Estonia, że jest to jeden z największych i najważniejszych kompleksów historycznych w Estonii. Pierwsze wzmianki są z XIII wieku i te tereny należały do cystersów. Obecne budynki pochodzą z początku XIX wieku jako klasycystyczny pałac. No i mimo tego, że jest to ruina obecnie, robią wrażenie już nawet z drogi, więc idziemy, pokażemy Wam, co tutaj można zobaczyć. To jest plan całej tej posiadłości. Bardzo dużo tych ptaszków jest tutaj w Estonii. Coś nie mamy szczęścia do latania, chyba że też za bardzo panikujemy, jeśli chodzi o na przykład o jaskółki, które tutaj latają. No, boimy się trochę. No, bardzo dużo tych jaskółek tutaj jest i latają jak wściekłe, No więc bo nie ma co. nie wiem, może się gdzieś uda jakoś tak na spokojnie. Chcieliśmy jakoś pokazać wielkość tej posiadłości, a coś nam nie wyszło. I kolejny raz, będąc w miejscu jak to, dochodzę do wniosku, że komunizm czy jakikolwiek inny przejawy czerwieni, czerwoności to jest najgorsze, co może chyba ludzkość spotkać, żeby doprowadzić takie miejsce jak to do takiego stanu. I nie jest to pierwsze, nie jest to ostatnie pewnie miejsce, które człowiek w życiu zobaczy, czy tutaj, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Przerażające. Fajne jest to w takiej Estonii, w sumie pewnie w wielu tych krajach, że zawsze coś jest do zobaczenia. Niby się wydaje, że już tu byliśmy, tam byliśmy, a zawsze coś tam się jeszcze wyhaczy. Oczywiście. I jeszcze pewnie wystarczy tego na wiele następnych razów. Kiedy ostatni raz byliśmy w Estonii 2 lata temu, zwiedzaliśmy bagna w parku Soma. Tak. Dzisiaj będziemy zwiedzać bagna w parku
Parku Lachema. To jest najstarszy park narodowy w Estonii. Jak się zapatrujesz? Nie pierwsza, nie ostatnia, bo z tymi się chyba będą zawsze kraje te nadbałtyckie kojarzyć, właśnie z takimi wieżami. O, a pamiętasz tą wieżę na widokowymi. kolce? Tak się cała się huśtała, Tak. pamiętasz? Tak, pamiętam. No dobra, no to siup. Hop, hop. Do góry. - 90 stopni. Jest nie taka wysoka wcale. Łyknęliśmy na śniadanie. Tak, idziemy. Tak na początku Zastanawialiśmy się, które bagna na nas większe wrażenie dokładnie. zrobiły, ale Zupełnie inne są, jedne i drugie. Więc warto chyba odwiedzić i tu, jak ktoś ma czas i ochotę, lubi te klimaty. A całe to zamieszanie z powodu nie tym razem kupy, ale jednego kamienia. Możemy wejść tam. nawet schodki do kamienia. Idziemy. 15 na 11 metrów. Największy obwód 49 metrów, podstawę 32. Granitowy. Majakivi jest trzecim co do wielkości eratikiem w Estonii, a największy jest niedaleko Kundy. No to przyszedł czas na nasz wyjazdowy hit. Jak to mówi pan Arkady. Pomidory ze słonecznej Italii, w naszym przypadku suszone. Dzisiaj poważne gotowanie Dzisiaj będzie. Gotowanie, wywołanie, jak to wszyscy mówią. Gdzie trzeba zrobić w opisie filmu albo w hashtagach, żeby było dużo wyświetleń. Nawet czosnek będziemy kroić. Tak jest. Na nas to Aż jeden ząbek. tak jest. Jedziemy na północy Finlandii. Ja bym chciał spróbować tym razem kupić jakiś stek z renifera, tudzież innego łosia. Spróbujemy kupić pasztet z niedźwiedzia. Jak będziemy. Tak, podobno to jest jedna z rzeczy, które warto gdzieś Zjeść. tam spróbować nabyć w Finlandii. Tak jest. Nie jest to lokowanie produktu, broń Boże. Nie mieliśmy jeszcze tego sera estońskiego otwartego? Nie. O, Następnym razem nie będziemy brać serów z Polski. Trzeba pamiętać, jak się jedzie, nie będziemy pamiętać. to musimy obejrzeć film przed wyjazdem swój i sobie przypomnieć, żeby nie Nie wieść sera żółtego z drzewa do Polski. lasu. Dokładnie, bardzo smaczne mają te sery. Gdyby ktoś miał wątpliwości, ja lubię gotować. Nawet tak prowizorycznie jak tutaj. Ja wolę piec. Tak, to prawda. Ja piec nie umiem, ja umiem tylko sernik piec.
Ja Nic lubię więcej. piec, ale piekarnika niestety dla mnie nie przygotowaliśmy. Ale mamy Omnię, która już jeździ z nami od 3 lat. I jest jeszcze dziewicza. To miałam taki pomysł, żeby może ciasto jakieś zrobić, coś w Omni, ale nie spotkało się to jakoś z uznaniem, No, że ja co, już- gdzie będziemy piec tutaj w wanie. Ja już sam jestem jak ciastko, więc Kawusia będzie od razu. z kawusia się zrobi. Powrót do tradycyjnego makaronu. Nie naszego tradycyjnego, bo nasz tradycyjny to był warzywny Tak jest. makaron z Lidla, ale chyba nam się przejadł trochę. Słyszeliśmy parę opinii, że jak się kuchenkę robi tutaj na zewnątrz, jakby od tej strony bliżej, bliżej przodu, tak, auta, no, że jest podmuchy powietrza, potrafią gasić i tak dalej. No tak, na pewno prawda. Natomiast my sobie wymyśliliśmy właśnie, tutaj specjalnie mamy zrobiony wyżej troszeczkę ten front jakby kuchni, po to właśnie, żeby móc sobie gotować na spokojnie. Ostatnio jak byliśmy na bagnach Soma, to też jedliśmy akurat makaron z suszonymi pomidorami, też to nagrywaliśmy. Więc nie wiem, jesteśmy mało oryginalni, powtarzamy ciągle te same schematy. Widać, bagna sprawiają, że mamy ochotę na suszone pomidory. Jesteśmy na końcu półwyspu Juminda. Tu jest latarnia niedaleko, natomiast trafiliśmy na pomnik upamiętniający ewakuację wojsk radzieckich z Talina w sierpniu 1941 roku podczas operacji Barbarossa, kiedy Niemcy parli na wschód. Na zatopionych okrętach zginęło nawet około 41 000 żołnierzy. Taka przewrotność tutaj o żołnierzach radzieckich, natomiast na pomniku jest napisane, że następna wojna zaczyna się wtedy, kiedy zapominamy o poprzedniej. Niezbyt okazała ta latarnia. Taka rzeczywiście współczesna, ale chyba od 1937 postawiona. Ogarniamy się od komarów, bo tutaj jest tragedia. Dobrze, uciekamy. Na którymś z filmów z zeszłego wyjazdu mówiliśmy o projekcie flagi estońskiej właśnie z krzyżem skandynawskim. To tutaj ktoś ma dokładnie właśnie taką flagę wywieszoną. Serwis zrobiony, woda nabrana, spuszczona na Circle K, która nas nigdy w Estonii nie zawiodła. Musimy sprawdzić, czy w Polsce jest też tak fajnie na Circle K. Zakupy zrobione, tym razem Tallinn pomijamy jako atrakcję turystyczną. Jutro płyniemy do Finlandii, jutro mamy prom o 12 do Helsinek, ale po drodze na miejscówkę taką atrakcja to jest może złe słowo, ale jeden z interesujących zabytków Tallina i nietypowych. Jeszcze zobaczymy. Jesteśmy w Tallinie, w dzielnicy Pirita, przy ruinach klasztoru pod wezwaniem świętej Brygidy, co znaczy Pirita właśnie. Brygida to jest Pirita, stąd nazwa całej dzielnicy. Był to największy klasztor w Inflantach, jeden z największych w północnej Europie. Został zniszczony doszczętnie przez wojska Iwana Groźnego, już nie podniósł się z ruin. Co ciekawe, był to jedyny klasztor, gdzie przebywali zarówno mnisi, jak i mniszki. Mogło być maksymalnie 85 członków zakonu, 60 kobiet, 25 mężczyzn. Natomiast był tak podzielony kościół i klasztor, że na galerii były kobiety, na dole byli mężczyźni. Były specjalne pokoje, cele, gdzie mogli ze sobą rozmawiać. Były tak skonstruowane, że nie widzieli się, natomiast mogli sobie przekazać na przykład przedmioty. Współcześnie
Po 1991 roku, kiedy Estonia odzyskała niepodległość, został ufundowany i założony nowy klasztor, który znajduje się tutaj nieopodal. Natomiast już zgromadzenie nie jest tak liczne i jest to tylko i wyłącznie klasztor żeński. Przed nami wieża telewizyjna. Kawałek widać, czubek. Nigdy nam po drodze nie było. Może Teraz też trochę nie jest w sumie, ale chociaż kawałek zobaczyliśmy. czegoś nie robi przy parciu na szkło, podjechaliśmy pod wieżę telewizyjną. Kawał wieży. Dzień dobry, kolejny dzień, czekamy na prom. Już mamy karty okrętowe. Akurat policja przyjechała, przygląda się, nie wiem czemu, Nie ale wiem. się przygląda. Teraz się zorientowałam, że my nic nie nagraliśmy z miejscówki, na której staliśmy. Tak, miejscówka była taka, no, żeby przeczekać tą noc w Tallinie. W Tallinie, ale bezpłatna. Tak. Gdzieś tam bardziej na obrzeżach. Spokojnie było, nic Tutaj ani samochodów może tak specjalnie, wkleimy ani koordynaty. Jakby tutaj staliśmy. nic. Dokładnie, no, przyjechaliśmy późno, już było dosyć, bo No i długo nam w sklepie zeszło i tak dalej, jakoś tak, nas jakoś tak... tak kurczę, nawet rano nic nie nagraliśmy, nie wiem, jakoś tak byliśmy, nie wiem, rozgardiasz jakiś A nastąpił. dzisiaj wstawaliśmy też na godzinę, jakoś tak zamuleni. Tak, jakby, no trochę osobówek tam podjeżdżało, to chyba takie dość popularne miejsce. To Chyba jakiś jogging tego typu, tak, jakieś biegania. jakiś park, teren taki rekreacyjny. spacerowy, No. rekreacyjny. Żaden high life, Tak, ale żadna rewelacja, ale bez problemu. spokojna, bezpłatna. Tak, żeby właśnie czekając na prom czy coś, to fajna miejscówka. Bardzo tutaj sprawnie w Tallinie. Sczytują rejestrację, jak się podjeżdża, od razu na które okienko podjechać, nie trzeba szukać. Gdzieś tak mieliśmy, że musieliśmy jakoś szukać. Chyba w Świnoujściu to było. No, Żeśmy się możliwe, pogubili a tutaj w ogóle. zaskoczona byłam, po prostu z Tak. taką prędkością to szczytuje w ogóle i Więc super. wszystko wiadomo. Stoimy pierwszy raz chyba na pasie kamperowym. Jesteśmy podekscytowani. Z nutkami mamy prom. Finlandia to chyba Sibeliusa Sibeliusa w Finlandii, oczywiście. I tym sposobem opuszczamy Estonię. Jeszcze ostatni rzut oka na Stare Miasto i płyniemy wreszcie do Finlandii. Finlandii, która niejednokrotnie nas zaskoczy, na szczęście pozytywnie, ale w której spotka nas też kilka nie do końca sympatycznych przygód. Tak czy inaczej rozpoczynamy fińską część naszych 6-tygodniowych wojaży. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!